Cześć, cieszę się, że jesteście ze mną i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, abyście nie przegapili kolejnych filmików. A teraz zaczynamy! Zacznijmy od tego, czego nie robić przy wypisywaniu pocztówek. Gdy wylosujemy osobę z USA, pamiętajmy, że dół pocztówki musi być pusty, minimum jakieś pół centymetra, ponieważ taka nasza pocztówka trafia do maszyny, która robi takie kreseczki. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tu są te kreseczki właśnie. Jeżeli chcemy ozdobić, to tak jak na tej kartce właśnie zostawiamy troszeczkę miejsca i nad tym możemy wtedy śmiało ozdobić. W innym przypadku nasza pocztówka może zostać uszkodzona lub niestety zostanie też podarta całkowicie i jej nie otrzymamy. Więc pamiętajmy, to nawet jest dla naszego dobra, żebyśmy dostali taką pocztówkę, jaką byśmy chcieli. Jeśli wylosowaliśmy osobę z Chin, pamiętajmy, żeby przy adresowaniu nie używać koloru czerwonego. Jeżeli zapiszemy tym kolorem imię i nazwisko tej osoby, będzie to dla niej jednoznaczne, że życzymy jej śmierci. Poza tym jednym wyjątkiem, w Chinach kolor czerwony kojarzy się ze szczęściem, powodzeniem, ale niestety pamiętajmy, kolor czerwony odkładamy i nie używamy w tym przypadku. Myślę, że krajowych przesyłkę też nie powinniśmy używać, ponieważ przeważnie poczta też używa czerwonego koloru, więc darujmy sobie i zostajmy przy innych. Nie powinniśmy wysyłać pocztówek jak roboty. Są osoby, które losują bardzo dużo osób i nie chce im się za bardzo starać przy ozdabianiu czy wypełnianiu pocztówki, więc już mają gotowy opis, jaki by chcieli dodać do tej pocztówki i wtedy naklejają na każdą z nich i automatycznie wszystko wysyłają. I zdarza się, że ludzie się zorientują i to nie jest zbyt przyjemne, bo ani nie przyłożyła się, ani nic, po prostu wydrukowała, nakleiła i wysłała. A fajnie by było coś się dowiedzieć o tej osobie, więc pamiętajmy, przyłóżmy się do tego, co chcemy przekazać tej osobie. Raczej takie osoby idą w ilość niż w jakość pocztówek, więc lepiej trafić na taką, która robi to z pasji, niż z tego, żeby mieć jak najwięcej pocztówek. Szanujmy również to, co dana osoba napisała na swoim profilu. Jeżeli ktoś wspomniał, że na przykład boi się pająków albo nie lubi pocztówek z aktami i jakichś tam różnych innych, to nie wysyłajmy takich, ani nie dobierajmy takich ozdób, ponieważ możemy sprawić tej osobie przykrość, no i nie będzie zadowolona z tej przesyłki, którą od nas otrzyma, a to przecież nie na tym polega, prawda? Więc przy wysyłaniu pocztówek szanujmy siebie i wysyłajmy takie kartki, jakie sami byśmy chcieli otrzymać i z których byśmy byli bardzo zadowoleni. A teraz przejdźmy do punktu drugiego, jak właśnie takie spotkania z osób zamiłowanych, wysłanie pocztówek wygląda. Spotkania są organizowane w różnych częściach Polski. Przeważnie na naszej grupie na Facebooku jest taka ankieta, gdzie są wymienione różne miasta i tam później każdy głosuje i im więcej jest chętnych, tym jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie tam pojawi się jakieś spotkanie. Zawsze jest wiadomo jakiś czas wcześniej, jaka będzie data, jaki dzień, żeby każdy mógł sobie zarezerwować wolny. Przeważnie jest to weekend, ale czasami zdarzy się, że wypada jakoś w tygodniu. Organizacją zajmują się przeważnie 2-3 osoby, które praktycznie są na miejscu, żeby mogły to organizacyjnie tam właśnie załatwić. Takie spotkania są przeważnie na poczcie, jeżeli oczywiście personel wyrazi na to zgodę. Jeżeli nie, no to takie spotkanie zostaje przełożone do jakiejś kawiarni, restauracji przy wcześniejszej rezerwacji. Na każde spotkanie są projektowane specjalne okolicznościowe pocztówki, które właśnie dziewczyny tworzą i można u nich zamówić oraz kupić. Kilka tutaj właśnie chciałabym Wam pokazać. Kilka dziewczyn wymienię z nazwiska, mam nadzieję, że się nie pogniewacie. Tutaj przykładowa pocztówka Moniki Tokarz. Tu mamy, zaraz Wam powiem, krakowskie spotkania, bardzo ładna. I od razu Wam pokażę, jaka tutaj właśnie była okolicznościowa pieczątka. Kolejną mamy też z Krakowa, ale tu akurat jest mini meeting, Patrycji Cychner. Następna pocztówka jest z Warszawy, całkiem inna, nie jest to z miastem jak te poprzednie, więc też takie się pojawiają. Kolejna jest również z Warszawy, proszę zobaczyć. Również są
są tworzone datowniki okolicznościowe, które przeważnie Pani na poczcie przybija. Niestety nie ma takiej możliwości, żeby ta pieczątka została udostępniona dla osób i każdy by sobie przybijał gdzie chce. Musimy nakleić na pocztówkę znaczek i dopiero wtedy Pani nam przybije. Są osoby, które zbierają takie datowniki i na przykład mają taki specjalny zeszyt, gdzie z każdego spotkania starają się dostać taki datownik, ale niestety Pani nie zawsze chcą i proszą, żeby właśnie nawet w takim notesie nakleić znaczek i dopiero wtedy przybiją, chociaż to jest takie troszkę dla mnie dziwne, no ale niestety musimy się dostosować do tych reguł. Teraz Wam pokażę, jak wyglądają takie datowniki już na wysłanej kartce. Tutaj mam pocztówkę z wrocławskiego meetingu i tutaj był taki datownik. Tu kolejna z Wrocławia z takim listonoszem i tu też jest datownik całkiem inny. Tutaj pocztówka z Poznania i tu jest bardzo ładnie widoczny datownik. Natomiast tutaj mam właśnie pocztówkę z Warszawy, gdzie nie było datownika i takie też sytuacje się zdarzają, bo nie zawsze jest możliwość, aby taki powstał, dlatego to różnie bywa. Datowniki nie są tylko dostępne na spotkaniu, ale też i po nim przez jakiś najbliższy miesiąc, więc jeżeli nie byliście na spotkaniu, a przejeżdżacie koło tej poczty, to jak najbardziej możecie z niego skorzystać i poprosić, żeby Pani właśnie taki przybiła Wam na pocztówce czy na liście. To już dowolność jest obojętna. Teraz przejdźmy do tego, jak wygląda samo spotkanie. Na spotkaniu wszyscy w miarę możliwości staramy się poznać, ale zauważyłam z moich obserwacji, że osoby, które często właśnie pojawiają się na spotkaniach i jeżdżą po całej Polsce, to są razem z sobą. Pomimo że tworzą się takie niby grupki, to i tak wszyscy są otwarci na nowe znajomości czy na poznanie innych osób. Na każdej takiej pocztówce okolicznościowej każdy uczestnik się podpisuje. Tutaj przykładowo Wam pokazałam. W tym miejscu, gdzie piszemy treść naszej wiadomości, każdy się podpisuje i czasami ilości tych pocztówek jest ogromna, dlatego to naprawdę pochłania bardzo dużo czasu, dlatego postanowiłam i dużo osób też tak robi, że ma swoje pieczątki. Ja zrobiłam taką okrągłą z kotkiem, nick i imię i powiem Wam, że to naprawdę ułatwia sprawę. Takie pieczątki są naprawdę w różnych cenach, zależy od wielkości, zależy od wzoru, co na nie chcemy. Od 15 do 100 zł myślę, że naprawdę się zmieściście w tych cenach. Możecie zamówić też przez internet, możecie zrobić ją stacjonarnie, więc opcji jest bardzo dużo. Na większości spotkań są organizowane loterie, gdzie możemy wygrać jakieś pocztówki, znaczki. Czasami są jakieś takie drobne upominki dla uczestników i na jednym z nich właśnie otrzymałam taki zestaw znaczków, właśnie pokażę, zwierzęta Afryki. To dostałam właśnie w Poznaniu i tutaj mamy znaczki, bardzo fajny albumik, akurat zbieram znaczki, więc bardzo mnie to ucieszyło. Były różne tam jeszcze mapki miasta, co było naprawdę dla nas fajnym, miłym zaskoczeniem, bo nawet o tym nie wiedzieliśmy. Takie spotkania trwają kilka godzin, więc musimy mniej więcej sobie rozplanować ten dzień, żebyśmy zdążyli na powrotny pociąg czy autobus, zależy kto skąd jest. Czasami również na takie spotkania przybywają osoby z zagranicy, co jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Czasami również są organizowane mini spotkania, gdzie spotykają się 3, 4, 5 osób. Wtedy nie ma stempla okolicznościowego ani pocztówki, tylko dane osoby kupują z danego miasta kartkę, widokówkę i na niej właśnie składają podpisy i wysyłają. To już jest takie mniej oficjalne spotkanie. Czy warto wybrać się na takie spotkanie? Oczywiście, że tak. Zawsze to jest jakieś doświadczenie. Możemy na własnej skórze przekonać się, jak właśnie takie spotkanie wygląda, czy przypadnie nam do gustu. Możemy poznać bardzo dużo interesujących osób, możemy wymienić się swoimi adresami, zacząć się wymieniać pocztówkami, czy nawet listami, a może spotkamy jakąś przyjaźń na wiele, wiele lat. Naprawdę polecam serdecznie, musicie się sami przekonać. Dajcie koniecznie znać, czy byliście na takim spotkaniu, czy chcielibyście pójść, zobaczę jak to wygląda. Chętnie poczytam Wasze doświadczenia. W kolejnym filmiku opowiem Wam o moich długoletnich przyjaźniach właśnie dzięki pocztówkom, ale nie tylko pocztówkom, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i zostawcie po sobie ślad. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!